Witam i zapraszam na film o tym, jak wykonać lustro 3D w zabudowie. Jako pierwsza musi powstać rama, w której w środku znajdzie się lustro kryształowe oraz taśma LED, a na ramę zostanie wklejone lustro weneckie. Ja wykonałem ramę z płyty OSB o grubości 18 mm, tak aby gotowe lustro sprawiało wrażenie przyklejonego na kamień, którym będzie wykończona ściana. Minimalna grubość ramy to 16 mm z uwagi na to, że lustro jest grubości 4 mm oraz taśma LED 12. Paski OSB mocuję na piano klej oraz przykręcam do konstrukcji ścianki. Rama musi być czarna. Można ją pomalować, ale ja z uwagi na dość spore lustra postanowiłem zrobić nakładki z blachy płaskiej, do których klej na pewno będzie miał lepszą przyczepność niż do malowanej płyty OSB. Lustro zasilane będzie z zasilacza od oświetlania górnego, tak aby po zapaleniu światła móc podziwiać jego efekt.
gotową ramę wklejam lustra kryształowe, choć nie jestem pewien, czy takie muszą być koniecznie, ale nie chciałem ryzykować efektem finalnym. Zwykłe lustro jest prawie o połowę tańsze, co przy dość sporej powierzchni robi różnicę w cenie. Z uwagi na to, że chcę cieszyć się działaniem tego lustra przez długie lata, zamontowałem zasilacz w ten sposób, aby w każdej chwili była możliwość jego wymiany. Taśma LED. Serce naszego lustra. Wybór jest spory, ale ja polecam sklep internetowy leduj.pl. Pełen asortyment oraz czytelna strona uprzyjemniają zakupy. Mój wybór padł na taśmę LED posiadającą 30 diod na metr bieżący oraz w barwie białej zimnej. A zasili to wszystko zasilacz o mocy 45 W, który został dobrany według zapotrzebowania mocy łącznej oświetlenia oraz lustra. Lustra weneckie zostały przyklejone na czarny silikon, ponieważ klej do luster jest kremowy, co byłoby widoczne. Spokojnie, kiedyś po odkręceniu umywalki musiałem się na niej wieszać, aby silikon puścił.
Są to dwa lustra o wymiarach 47 na 140 oraz 47 na 110 cm, także nie małe. W sklepie trzeba zapłacić za lustro 60 na 80 około 600 zł, no i nie da kupić się na wymiar. Minusem jest także, że w kuchniach jest zazwyczaj na dole jakiś włącznik. W tej ubikacji nie ma okna, tak więc zapalenie światła jest wymuszone, tym samym każdy musi podziwiać lustro. I gotowe. Szczerze mówiąc, na żywo robi wrażenie. Dodatkowo jest to lustro narożne, tak więc efekt jest naprawdę 3D. Co do ceny, to wiadomo, jest uzależniona od wielkości lustra. Ja nie liczę ramy, bo to wszystko, czego użyłem, walało się po garażu oraz zasilacza, który i tak kupiłem do oświetlenia. Tak więc koszt luster oraz taśmy LED wyniósł niecałe 700 zł. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.